Witaj w męskiej grupie. Kochanie? Kochanie, gdzie jesteś? Czemu nie odbierasz? Ale chata w końcu wyremontowana. Jak w zamku. Ale kuchnia. Włącz piekarnik, zrób kawę. Ja zrobię bajgle. Tak. Mogę? Nie mam zapięcia. Nie dotykaj tym ścian, ani mebli. Ładny dom. I ta kuchnia. Chyba się wprowadzę. Unikaj białej mąki, przytyjesz i dostaniesz zawału serca. Już jestem gruby i miałem zawał. Co z nim jest? Co właściwie tam robicie? Jemy, rozmawiamy i słuchamy. A potem do domu. Spodoba ci się. Znowu spuściłaś swoje leki w toalecie? Oddzwoń już. Mieliście rezerwację? Mam co do was zastrzeżenia, ale skoro jesteście tacy przystojni, myślę, że zrobię wyjątek. Zapraszam. Ogarnij się, Karl. W prawo. Panie i pantofle, przedstawiam profesora Bosko i kolegę. To jest Tom. Będzie obserwował i oby partycypował. Zakaz oglądania musisz działać. Spróbuję. I przejść test. Test? Dajcie garnek. Spokojnie, tędy. Słynne klopsy Mohameda. Klopsy. Daj mi ich więcej. Pokaż mi swoje klopsy. Czy to z twojej restauracji? Jestem. Pan Balaczek. Nie kombinuj i chodź. Jak leci? Najbardziej rozwinięta grupa facetów, jakich znam. Ciebie nie znam, ale i tak przytulę. Dobrze. To jest Neil. Mężczyzna spragniony uczuć. Co za dom! To pełna manifestacja twojej wewnętrznej hojności i wiary w obfitość. Dziękuję. Nie teraz, gotuję. Klopsiki. Chcesz mnie zabić? Nie jem mięsa od tygodni. To ich nie jedz. Co tam robisz? Cześć, Larry. Sorry, chłopaki, zaspałem. Mam pączki. Fuj.
Super. Pamiętasz Toma? Z twojego wczorajszego wystąpienia. W Beyond Baroque. Tom na moim występie średnio pamiętam. Reżyseria. Raz. Dwa. Faceci też tańczą. Trzy. Każdy, kto ma władzę, będzie uzależniony. To wręcz synonimy. Nieważne, czy dyrektor, senator, czy prezydent. Niczym się nie różnią od innych uzależnionych. Sałatka owocowa jest niesamowita. Co masz na myśli? Uzależnienie to władza. Wielu prezydentów było alkoholikami. Kennedy był nimfomanem. Tak samo Clinton. Podasz klopsiki? Chodzi o władzę i kontrolę. Nie różnią się od innych, którzy chcą coś udowodnić ojcu. Co, jak ojciec nie żyje, to nic nie udowadniasz. Jak nie żyje, nie może cię krytykować ani bić. A jak prezydentem jest kobieta? Każdy facet chce pokazać, że ma większą fujarę od ojca. Prezydent musi mieć dużą pałę. Liderzy nie mogą dać sobą manipulować, szczególnie terrorystom. Dla ciebie każdy to terrorysta. Nieprawda. Mówię tylko, że musisz być gotowy, kiedy zaatakują. Prawda. Jestem z Iranu, a matka z Libanu. Wiem, co mówię. Rany. Ktoś poda masło? Masło. Nie jedz go, to też sprzyja zawałom. Odczepisz się od mojego zawału? Jak będę chciał to usmażyć i wsadzić sobie w tyłek, to tak zrobię. To jest myśl. Spróbuj potem opłacić rachunki ze szpitala. Miałem kiedyś drobne problemy z sercem. Musiałem sprzedać moje komiksy i kolekcję skurczonych głów. Możesz się przenieść do Kanady dla opieki zdrowotnej. Co jest w tych klopsach? Wszystko z nimi w porządku. Tyle już nie jadłeś mięsa, zostaw to gówno. Moje klopsy to nie gówno. Zaczyna się. Zaraz Arab i Meksykanin się zabiją. Mohamed, miałeś fantastyczne urodziny. Dwa słowa. Tancerka brzucha. Wszystkiego najlepszego. Tancerka? Jestem zdziwiony, że Louise się zgodziła. Ona nigdy na nic się nie zgadza, ale to były moje urodziny. Tak, było super. Larry, gdzie twoja żona i córka? Córka spała u koleżanki, ale chciała tu zostać i podsłuchiwać. Co myśli, że robimy? Sądzi, że biegamy w kółko z fujarami na wierzchu. Może spróbujemy. Wolę klopsy. A Diane? Nie wiem, wcześniej wyszła. Tak w ogóle super wyglądasz. Ćwiczysz? Nie. Nie jem za dużo. A komplement dla mnie? Nie wyglądam dobrze? Też jesteś piękny. Wybacz, że wcześniej nie wspomniałem. Brzuch ci dokucza? Nie wiem dlaczego. Michael, co się stało na urodzinach? Wyszedłeś przed tortem. Przepraszam. Nie byłem w nastroju. Pokłóciłem się z Cindy. Dlatego nie przyszła. O co poszło? Nie chcesz mówić? Grałeś na bębnie i tańczyłeś, a chwilę potem zniknąłeś. Wróciłem do domu, miałem mnóstwo roboty. Larry, ile twoja córka ma lat? 19. Fajnie, że była na przyjęciu. Dobrze się bawiła?
Tak sądzę. Dopóki Diane nie zrobiła występu. Bawmy się. Wszystko psujesz. Jestem zakochany w tancerce. To fantazja z baśni Tysiąca i jednej nocy. Ocierająca się o mnie blondynka. Neil, też byłeś w żywiole. Tańczyłeś jak dzikus. Tak było. No i tyle zostało z dzikusa. Tom wcześniej pytał mnie, co tu robimy. O co w tym chodzi? Przeczytajmy manifest męskiego klanu. Dawno tego nie robiliśmy. Świetny pomysł. Nie wziąłem bębna. Nie możemy bez niego. Ostrożnie, to nowe meble. W duchu braterstwa obiecujemy zachęcać się nawzajem do uczciwości, prawości i szacunku. A także do wrażliwości, współczucia i otwartości. Uznamy krzywdy nasze oraz innych. Będziemy stanowczy w naszych przekonaniach, ale nie destrukcyjni i agresywni. Weźmiemy odpowiedzialność za historię przemocy mężczyzn wobec kobiet. Wstrzymamy się od negatywnych, seksistowskich wypowiedzi dla dobra własnego i innych ludzi. Naszych ojców, synów i braci. Co sądzisz? To dość mocne. Neil? Może małe zwierzenia. Kto pierwszy?
Kto zacznie? Skoro tchórzycie, ja zacznę. Moja dziewczyna, Suzy, jest w ciąży. Fantastycznie. Kto jest ojcem? Cieszę się. Będę dobrym tatą. Zrobię to inaczej. Nie powtarzać tego, co sam miałem w dzieciństwie. Poza tym w pracy super. Kocham pomagać ludziom, którzy doznali kontuzji. Pomóc wrócić do sprawności. Uwolnić napięcie i złość, które to zapoczątkowały. Jestem szczęściarzem. Większość gości, z którymi służyłem, ledwo chodzi. Mówię wam, nie możemy tyle siedzieć. Za dużo tu gadamy. Musimy się ruszać, tańczyć. Poćwiczmy dzisiaj. Może później. Dopiero zjedliśmy. Tyle o mnie. To trochę mało. Może zagłębisz się w ten temat. Karl? Co? Masz jakiś problem? Nie. Ruszamy zgodnie ze wskazówkami zegara? To wybór mówcy. Moja Karol nie jest w ciąży. Lata temu zrobiłem wazektomię, więc jestem pewny. Jestem ostatni w kolejce i dobrze mi z tym. Karol i ja wprowadzamy się razem. Oszczędzamy na zakupach i czynszu. No i mogę zaliczyć, kiedy mam na to ochotę. Ale to duża zmiana. Sam nie muszę iść na kompromisy. Nie było świadka moich zbrodni. Nikt nie widział, co robię. Jak pracuję w nocy, palę bongo lub czytam komiksy w wannie. Żyjąc oszczędnie ze skromnych inwestycji, trochę z ubezpieczenia społecznego. Żeby prowadzić artystyczne życie. Widocznie mam słabość do Karol, tak mi powiedziała. Lubię ją, kocham albo wszystko naraz. Siła uziemienia, przejrzysta jak szklanka wody. Jestem wdzięczny, że mogę wam to powiedzieć, bo jej nie. Wpadłaby w szał. Z wami czuję się bezpiecznie. Nie mogłem gadać ze swoim ojcem, agresywnym faszystą. I tak by nie słuchał, był zajęty pływaniem swoim jachtem za oszczędności życia innych ludzi. W każdym razie Karol chce, żebym wrócił do księgowości, żebym wziął posadę w jej firmie. Nie ma mowy. Już byłem korposzczurem, z czego zrezygnowałem, by zostać literackim gigantem.
Wynajmujemy dom w Hollywood, konkretnie na bulwarze. Nadal mają fajne pizzerie, slumsy i wszystko, co dla mnie atrakcyjne. Są tam też świetne księgarnie, mogę tam czytać swoją poezję, przeprowadzać wywiady z lokalnymi na live'ach i spędzić trochę czasu na ulicy. Jestem dumny. Czas minął. Byłem blisko. Karl, teraz ty. Karl? Co z nim? Pieprz się. Może ktoś do niego pójdzie. Ktoś z was wie, co jest z jego żoną? Są w separacji. Dziwnie się zachowywał przy stole. Może ktoś inny tam pójdzie. Przepraszam, nadal mam kij. Chcecie wyznania? W tym przypadku będzie to wylew, chociaż wolałbym przelew. Raz dostałem duży przelew, ale szybko odleciał. Na serio, radzę sobie świetnie. Fajnie mieszkać w tanim hotelu, gdy żona z córką żyją sobie w domu. Moim domu. Żona zostawiła mnie jakiś czas temu. Tęsknię za nimi, ale one za mną nie. Kochają być razem, wszystko robią razem. Dzielą się nawet ciuchami. Pewnie są teraz w galerii i podrywają chłopaków. Gorzka prawda. Nadal mam długi. U różnych ludzi, także rodziny mojej żony, ale są wyrozumiali. Ty idioto, co zrobiłeś z naszym życiem? Zabrałeś ich forsę, złodzieju, pieprzony debil. Wyhoduj jaja i znajdź prawdziwą pracę. Projekt, nad którym pracowałem, okazał się fiaskiem. Wymagał dużo czasu, a Christine nie ma cierpliwości. Straciłam przez ciebie pieniądze, pieprzony krętaczu. Jak mogłam za ciebie wyjść? Kiedy ty dorośniesz? Brak w niej ducha przygody. Ale oddam jej wszystko, co zabrałem. I jej rodzinie. Dobre wieści. Pracuję nad dużym projektem. Może się powiedzie. Pracuję z Chinami nad nowym telefonem. Mam już biznesplan, zebrałem fundusze, zaangażowałem ważnych graczy. Mogę na tym zarobić nawet 10 milionów. Jak się uda, spłacę wszystkich. Odzyskam dom. I Christine
Zobaczy, że nie jestem żartem. Myślałem, żeby zaprosić ją i jej rodzinę na grilla, oblać się benzyną i podpalić się w akompaniamencie ich krzyków, aż ciało będzie wyglądało jak węgiel. Tyle u mnie. Kto następny? To nie było śmieszne. Co? To, co powiedziałeś. To za dużo? To popaprane. Wyczuwam problem. Chcesz powiedzieć coś jeszcze? Jako licencjonowany pracownik infolinii zapobiegania samobójstwom chciałbym zapytać, bierzesz leki? Słyszysz głosy? Masz natrętne myśli? Czujesz, że zagrażasz sobie lub innym? Nie w tym momencie. Zatrzymaj się. Co ty mówisz? Naprawdę myślisz o samobójstwie, czy chcesz, żebyśmy ci współczuli? Powiedz nam. Mogę potem do tego wrócić? Jest coś, co chciałbym zbadać. Później, po wyznaniach wszystkich. Dasz nam wskazówkę? Po pierwszej rundzie. Tom, nowy. Chcę usłyszeć coś od ciebie. Nie wiem, czy chcę coś teraz powiedzieć, po tym, co usłyszeliśmy. W porządku. Chcę wam podziękować za zaproszenie. To bardzo interesujące. Nie jestem pewien, zanim coś powiesz. Nie wiedziałem, że będzie ktoś nowy. To nie w porządku. Powiedziałem to miesiąc temu, rozmawialiśmy o tym. Rozmawiałem, ale nie wyraziłem zgody. Przykro mi, że skonsultowałem się z tobą osobiście. Teraz po wspólnym posiłku i wysłuchaniu Karla o samopodpaleniu, wyślemy go do domu? Skoro mamy zgodę, Tom, możesz zaczynać. Nowy musi być ostatni. Nie ma takiej zasady. Idźmy w prawo. Powinien być ostatni. Kto jest gotowy, może zacząć. Pierwszy, ostatni, niech ktoś coś zrobi. Mogę być ostatni. Ty zawsze jesteś ostatni. Nie zawsze. Właśnie, że tak. Ostatnio byłem trzeci. To zaczynaj. Nie jestem gotowy. Niech ktoś mówi do cholery. To twój dom, czemu nie ty? Bo to mój dom. Tom,
Nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, jak mi pójdzie. Właściwie mam dobre życie. Jestem w dobrym związku z moją żoną Karen. Mamy 2 dzieci. Stella ma 6 lat, a Jack skończył 3. Zostałem wyrzucony z agencji reklamowej. Szukam nowej roboty, trochę freelansuję. Głównie siedzę w domu i zajmuję się synem. Karen wróciła do pracy, co jest super. Stella jest w 1. klasie, radzi sobie. Nie mam nic przeciwko zajmowaniu się Jackiem. Lubię być tatą. Dużo siedzimy w parku. Niektóre dziewczyny tam dziwnie na mnie patrzą. Nie jak, co za wspaniały tata, a raczej czemu nie siedzi w pracy? Wiem, że muszę wrócić i zacząć zarabiać pieniądze. Ale na razie lubię spędzać czas z synem. Nie chcę go odsyłać do żłobka, jest za mały. Potrzebuje taty. Ale nie zawsze jest łatwo. Raz robiłem pranie i chwilę potem nie mogłem go znaleźć. Po prostu zniknął. Spanikowałem. Zadzwoniłem na policję. Sąsiad go znalazł w swoim ogródku. Karen była na mnie wściekła. Może gdyby to ona z nim była, a ja bym pracował, to by się nie wydarzyło. Myślę, że jest trochę zła, że musi pracować. Ale potrzebujemy pieniędzy. Nie mogę jej winić. Ma prawo do swoich uczuć. Nawet jeśli nie rozumie, jak to jest być w domu. W każdym razie, nie ona jest problemem. Oczywiście, że ty nim jesteś. Cicho, daj mu skończyć. Skończył. Nie znam cię. To moja rada. Po pierwsze, znajdź pracę. Po drugie, stań też w jej obronie. Pokażę ci. Nie, Michael, nie jesteś moim szefem ani ojcem. Nie chcę, żebyś mnie poprawiał. Widzisz? To proste. To była moja historia. Dzięki za wysłuchanie. To było niesamowite. Doceniamy twoją otwartość do podzielenia się historią. Teraz ja wyznaję. Dużo się dzieje i mam co opowiadać. Czekaj. Eddie, wszedłeś w kolejkę, przerywając Tomowi. To nic, skończyłem. Nie skończyłeś. Dzieliłeś się historią, a on ci przerwał. Teraz ty przerywasz. Dzięki, że mnie bronisz, ale jestem dorosły. Michael, kto ogłosił cię liderem? Nie masz władzy.
Kochasz nam mówić, jak popieprzeni jesteśmy. Popatrz w lustro. Patrzę. Każdego dnia. Jestem nimfomanem, leczę się. Biorę odpowiedzialność za swoje czyny, czekam na swoją kolej. Tom, zajmujesz się 3-latkiem. Czasy się zmieniły. Nie musisz już polować. Żona zarabia pieniądze. Ty dbasz o swoje dzieci. Nie sądzisz, że to okej? Mogę teraz ja? Dziękuję. Myślę, że brakuje ci męskości. Potrzebujesz czegoś, co cię do niej przywróci. Nie lubię sportu. Co facet, który nie pracuje i nie lubi sportu, robi, żeby poczuć się męsko? Strzela z broni, dużej. To sport, chyba że mowa o zabójstwie. Jeździ motorem. Mam Priusa. Chodzi na wino z kolegami. Nie, chodzi na piwo z kolegami. Nie pije. Nawet frajerzy jak ja piją piwo i oglądają futbol. Chwilę, znowu gadamy o futbolu? Czy gotowanie to sport? Futbol? Serio? Męska tożsamość sięga głębiej niż oglądanie rozbijających się o siebie facetów. Kto tak twierdzi? Możemy być wojownikami bez przemocy. Wojownicy budują, tworzą, angażują się. Problem w tym, że musisz być wtajemniczony przez innych mężczyzn, mieć pokazaną drogę. Większość z nas tego nie miała. Kiedy rodzic, mentor nie inicjuje nas odpowiednio, czujemy się odłączeni i nieufni wobec innych mężczyzn. Uzależniamy się, zdradzamy żony, wstydzimy się, że żyjemy. Jedyną inicjację uzyskałem od matki. Złapała mnie na masturbacji, powiedziała, że jest dumna. Mój jedyny męski wzór to Homer Simpson albo O.J. Simpson. Jak mężczyźni to przechodzą? Żydzi mają bar micwy, a niektóre afrykańskie plemiona każą chłopcom siłować się z krokodylami. To jak moja bar micwa. Dołącz do marynarki, zainicjują twoją dupę. Jednym ze sposobów, jakim mężczyźni inicjowali się nawzajem przez wieki, było opowiadanie historii. Historie zwycięstw, porażek, ran, radości i smutku. Opowiadając historię, odkrywamy wzajemną więź. Oczywiście wszystkie historie zaczynają się od naszych ojców. Zanim pójdziemy dalej, zróbmy wspólne ćwiczenie. Wstańmy. O nie. Super. Co z moim wyznaniem? Czemu przerywamy przede mną? Ignorujecie mnie. Nikt cię nie wyklucza. Będziesz miał swój czas. Przysięgam. Nie podoba mi się to. Chcę coś powiedzieć, zanim zaczniemy. Nie powielajmy wciąż tego samego schematu. Tom jest z nami, bądźcie otwarci. Pamiętacie manifest? Wrażliwość, współczucie i otwartość. Co z tym robisz? Na początku, przed bogami i ludźmi, byli Tytani. Ojcem Tytanów był Oranos, później nazywany Uranos. Nie dzieci, nie Anus. Był ojcem niebios, pierwszym ojcem. Położył się na Gai, matce ziemi.
Stworzyli idealną całość. Pojawiły się dzieci. Jednym z nich był Kronos. Sprytny i przebiegły. Mały Kronos chciał matki tylko dla siebie, jak większość synów. Gaja opowiadała małemu Tytanowi, jaki jest jego ojca zimny drań. I tak uknuli intrygę, by obalić Uranosa. Jednej nocy Pan Niebios zstąpił, by znów kochać się z Gają. Wtem Kronos wskoczył między nich i go wykastrował. Nie. Uranos wrócił na niebiosa. Nadal tam jest. Rządzi, ale z daleka. Zanim wycofał się na zawsze, przepowiedział, że Kronos zostanie ukarany za swoje czyny i zabity przez jednego z synów. Gdy Kronos dorósł i spłodził swoje dzieci, które potem stały się bogami, bał się ich mocy i połykał je w całości. Zjadał swoje dzieci, pożerał swoich synów. Dajcie mu Ranigast. Po co ta historia? Niektórzy ojcowie są jak Uranos, zdystansowani. Wycofali się i porzucili fizycznie lub emocjonalnie. A niektórzy są jak Kronos. Zjadają nas żywcem. Przemocą, krytyką, rywalizacją płynącą z własnej niepewności. Może nie byli złymi ludźmi, ale każdy z nas w jakimś stopniu nosi te rany. Dowiedzmy się, jakich mieliśmy ojców. Dobierzcie się w pary. Stańcie naprzeciwko. Połóżcie rękę na sercu partnera i powiedzcie, czy wasz ojciec to Kronos, czy Uranos. Żartujesz? Powinniśmy się ruszać albo tańczyć. To nas otworzy. Świetnie. Musimy to robić? Tak. Spróbujmy. Dalej, głąby, ruszać się. Nie jestem na to gotowy. Mój ojciec to Kronos, pożeracz światów. Próbował zjeść mnie żywcem. Mój ojciec był dobry. Kłamiesz. Dobrze. Był słaby. Matka rządziła. Chodź. Mój to był Kronos, czarujący drań. Był tytanem, przystojnym, z białym uśmiechem. Był silnym irańskim mężczyzną, był Uranosem, królem. Nie zawiodłem go. Mój był Kronosem. Jadł wszystko, co miał pod ręką, żonę, dzieci, steki i ciasta.
Robimy to dla ciebie, więc przestań sobie żartować. Dobrze, był Uranosem. Nie chciał rodziny. Zostawił nas. To alkoholik. Bił mnie i moją matkę. Zdradzał mamę i wszystkie macochy. Raz się uśmiechnął, gdy uratował mnie przed gwałtem. Uciekając, rzuciłem mu cegłą w zęby. Żegnaj, Kronosie. Matka go wyrzuciła. Była szalona i gruba. Bardzo gruba. Taka gruba. Zanim zacznę, chcę podziękować Laremu za ugoszczenie nas w swoim pięknym domu. To wspaniałe być pośród świadomych i wrażliwych mężczyzn. Jesteście wzorem dla nowego pokolenia mężczyzn. Nawet ty, Tom. I przepraszam za wazon. Był ubezpieczony? Nie. Wymień go. Nie da się, to unikat. Skąd go masz? Nieważne. Skądś go masz? Z wyprzedaży garażowej. Za ile? To nieważne. Ile kosztowała? $25. $25. Wracając, u mnie w porządku. Jestem zdrowy, pomijając problem przy śniadaniu. Prowadzę restrykcyjną dietę, surowe jedzenie, soki, lewatywa z trawy pszenicznej. Niezwykłe doświadczenie. Czuję się zdrowszy, lżejszy niż dotychczas i mam tyle energii. Chodzę na tańce i poznaję niesamowite kobiety. Co ciekawe, przez niezwykle sensualne doświadczenia w tańcu nie muszę podrywać tych kobiet, ani z nimi spać, chociaż nie przeszkadzałoby mi to. Zaprosiłem raz jedną z nich do siebie. Po tych wszystkich lewatywach mam nadzieję, że najpierw posprzątałeś łazienkę. Nie przerywaj. Przepraszam. Była niesamowita. Nie zamknięta i zaborcza jak moja eks-żona albo inne kobiety. Bardzo otwarta. Rozmawialiśmy o wszystkim, nawet o mojej pracy. Była pod wrażeniem infolinii przeciw samobójstwom. Większość z nich mnie chce, ale nadal jestem samotny. Karl? Chcę z wami więcej przebywać, ale jesteście zajęci.
Zostawiam wiadomości, ale nie odzwaniacie. Chciałbym częściej się spotykać. Na imprezach, koncertach, spacerach. Mężczyźni potrzebują społeczności. To o to w tym chodzi. Raz w miesiącu to za mało na zbudowanie więzi i prawdziwych przyjaźni. Ta presja w pracy, nocne godziny, stykanie się z ludźmi z depresją, desperatami potrzebującymi mojej pomocy. Czas minął. Chyba. Świat jest piękny i chcę go więcej. Myślę nad podróżą. Może zabiorę ze sobą piękne panie z tańców, albo któregoś z was. Neil. Chcę nawiązać kontakt. To o mnie. Jestem w... Neil. Szukam. Jestem w Neil. Zaraz wracam. Chyba moja kolej. Czekaj chwilę. Karl, byłeś na górze? Nie. Co robiłeś? Nic. Mogę pominąć swoje wyznanie i dać ci szansę powiedzieć więcej. Dzięki, ale twoja kolej. Chcę posłuchać o tobie. Tego chcę. Dobrze. Bracia, dobrze widzieć wasze uśmiechnięte twarze. To był szalony tydzień. Syreny śpiewały głośniej, wodząc mnie na skały. Ale postępuję według zasad, jak to kiedyś mówił Johnny Cash. Chodzę na spotkania nimfomanów i bardzo mi to pomaga. Mimo to Cindy jest czujna, boi się zdrady. Pilnuje mnie jak słonica dziecka. Nie spuszcza mnie z oczu. Nie chciała, żebym dzisiaj przychodził. Nie ufa mi ani wam. Myśli, że źle o niej mówię, a wy zachęcicie mnie do ponownej zdrady. Trochę potrwa, zanim znowu mi zaufa, o ile to możliwe. Zbyt długo okłamywałem ją i dzieci o tym, gdzie i z kim byłem. Byłem oszustem. Wszyscy jesteśmy. Każdy z nas ma coś do ukrycia. Zawsze czułem się rozdarty na pół. Jedna strona była perfekcyjnym mężem i ojcem. Szlachetnym, oddanym, szanowanym i uczciwym. A druga genialnym kłamcą i łajdakiem, gotowym przelecieć każdego. Głupcem, idącym z fiutem w jednej ręce, w drugiej trzymając Biblię. Alleluja! W końcu nauczyliśmy się mówić prawdę i ufać. Ufam wam. Powierzam wam swoje życie. Mam nadzieję, że mi też ufacie. Na tym polega nasz klan. To dla mnie świętość.
Jesteś szczęśliwy w małżeństwie? Nie przerywaj. Czekaj. Nie wiem, czy to szczęśliwe małżeństwo. Nie wiem, co to znaczy. Ale jestem zaangażowany. Szczęście daje mi nauczanie. Kocham to. Kocham moich uczniów, jak dają mi wyzwania. Jak muszę zdobyć ich szacunek, zaufanie. Piękne, młode osoby. Piękne, młode kobiety? Nawet nie masz pojęcia. Dzięki Bogu za spotkania. Gdybym na nie nie chodził, nawet nie chcę o tym myśleć. Mówiłem o kuszących syrenach? Mam 2 piękne dziewczyny na seminarium. Patrzą na mnie tymi wielkimi oczami, otwartymi i zachęcającymi. Jedna ma długie włosy. Zasłaniają jej jedno oko. Gdy spogląda w górę, jest jak piękny cyklop. Można wpaść w to oko. A gdy się uśmiecha, serce mi pęka. Mówię wam, to przerażające. Dzięki Bogu za spotkania i moją żonę. Za to, że z tego wyszedłem i nie mam romansów z kilkoma kobietami równocześnie. Czas minął. Amen. Dzięki, Zeusie. Chcesz powiedzieć coś jeszcze? Na przykład? Coś o urodzinach Mohameda. Dlaczego wyszedłeś tak nagle? O kłótni z Cindy. Nie chciałem, żeby przychodziła. Chciałem się dobrze bawić, a wiedziałem, że będzie mnie obserwować jak jastrząb. Potrzebowałem przerwy. Czemu wyszedłeś? Czułem się winny, że ją zostawiłem samą. Larry, twoja kolej. Nie wiem, co powiedzieć. Poza tym, że moja praca nie ma sensu, a w domu jest do dupy. To wszystko. To całe moje wyznanie. Chwila. Co to było? Nie przerywaj. To się nie liczy. Teraz ty przerywasz. Wyznał, co wyznał i kropka. Racja. Ale to nie było wyznanie. Dziękuję. To było jakieś gówno. Tyle miał do powiedzenia. Nie kłóćmy się o to. Już dobrze. Macie rację. To było gówno. Składam fałszywe zeznania dla mojego klienta, przez co mogę trafić do więzienia. A moja żona wyrzuciła lub przedawkowała leki i nie wiem, gdzie jest. Może jest w korku albo gdzieś w rowie. Przy tym fantazjowałem o ucieczce z kobietą z biura, która nawet mnie nie lubi. To było wyznanie. Larry? Nic do dodania. To poważna sprawa. Przerwijmy i poszukajmy twojej żony. Dzwoniłeś na policję? Nie. Robiła tak wcześniej? Tak. Dzwoniłeś do niej? Tak, nie odbiera. Pomożemy ci. Tak. To mój problem. Chcę kontynuować.
Kto następny? Może spróbujesz barbarzyńskiego ziewania. Dzięki, nie teraz. Myślę, że to by ci pomogło. Barbarzyńskie co? Ziewanie. Walt Littman. Słyszę moje barbarzyńskie ziewanie nad dachami świata. Męska afirmacja. Zrobić to za ciebie? Jak odmówię, to coś zmieni? Nie chciałem tu dzisiaj przychodzić. Mam problemy w restauracji i w domu. Ale chciałem zobaczyć waszą szczerość. Niektórzy mówią prawdę, inni nie bardzo. Jedni szanują reguły, inni je łamią. Ktoś z was powiedział coś mojej żonie. Coś, co na nią źle wpłynęło. Przez to nie wiem, czy będę chciał to kontynuować. Klan stracił swoją integralność i muszę go opuścić. Ale są tu ludzie, jak to opuścić? Znowu przerywasz. Ja mam kij. To brak szacunku dla mówcy. Louise i ja ciężko pracujemy nad związkiem. Pokłóciliśmy się przed urodzinami. Chciała wszystkim zarządzać. Gdzie postawić jedzenie, kogo zaprosić. Musiałem się postawić. Chciałem sam podejmować decyzje. Na przyjęciu wciąż była zła. Rozmawiałem z jedną fajną babką. Dobrze się gadało. To było miłe. Nic złego nie zrobiłem. Nie prosiłem o jej numer. Nie pocałowałem. Ale ktoś z was powiedział Louise, że z nią flirtowałem. Wpadła w szał. Krzyczała, że chce rozwodu. Godzinami ją uspokajałem. Ktoś z was mnie zdradził i wiem kto. Chcesz wbić mi nóż w plecy i ukraść żonę? Już wszyscy wiemy, o kim mówisz. Masz paranoję. Ciągle z nią rozmawiam. Jesteśmy przyjaciółmi. Rozmawiasz z nią godzinami przez telefon. Nikt nie rozmawia tyle z zamężną kobietą, chyba że chce ją zaliczyć. Małe sprostowanie. Rozmawiam z mężatkami, a nie chcę się z nimi bzykać. Jesteś szalony. Ona dużo mi mówi. Masz problem. Jesteś narcystyczny, zazdrosny i zaborczy. To ją wkurza. Tak ci powiedziała? Pewnie czujesz się przez to ważny. Walisz sobie w trakcie waszych rozmów? Spokojnie. Mów co chcesz, ale to moja żona. Miałeś być moim przyjacielem, a nie mnie zastąpić. Jestem twoim przyjacielem. Nie jesteś. Przyjaciele tak nie robią. Nie ufam tobie ani grupie, dlatego odchodzę. Nie tego chciałem, gdy ją zakładałem. Teraz to twój klan. Gdy założyliśmy go z Mike'iem dekadę temu, bazował na idei braterstwa, że będziemy inni niż wszyscy. Ci, co rywalizują o forsę, pracę i kobiety.
Widzę, że nie różnicie się od innych mężczyzn. Gówno prawda. Masz problem z Nilem, nie z resztą. Można nam zaufać. Każdy z nas przyrzekł pracować nad sobą. Masz problemy z żoną i nie wiesz, jak je naprawić. Nikt cię nie zdradził. Sam się niszczysz. Nie wiesz, jak traktować kobiety. W końcu twoja żona powiedziała, że nie będzie tego znosić. Zamknij się. Nie, nie zamknę się. Całe życie to słyszałem. Od ojca, od matki, od byłej żony. Nigdy więcej, słyszysz? Musisz nauczyć się traktować żonę z szacunkiem. To nie twój zasrany interes. Nie umiesz być blisko z kobietami, które się o ciebie troszczą, więc sięgasz po cudze. Bredzisz. Nie. Już wystarczy. Jak jeszcze coś zbijecie, to za to zapłacicie. Załatwcie to na zewnątrz, nie w moim domu. Wszyscy siadać. Spokój do cholery. Nawet się nie słuchacie. Słyszycie tylko wyzwiska. A tobie o co chodzi? Masz gdzieś ten wazon i meble. Remont trochę nam zajął. Nie chodzi o rzeczy. Ciężko na to pracowałem, zbudowałem ten dom. Na kredyt. Jak przestaniesz oszukiwać, żeby go spłacić, ten dom zniknie. Masz chorą na depresję żonę, a praca cię zabija. Gdy zorientowałeś się, że nie ma Diane, dlaczego jej nie szukałeś? Nie mogę jej zmusić do brania leków. Połowę związku się nią zajmowałem. Upewniałem się, że się nie rozpadnie. Miała karierę. Byliśmy partnerami. Przyjaciółmi. Mamy dziecko. Teraz nie pracuje, ledwo funkcjonuje, a ja jestem jej pielęgniarką. Kochasz ją? Co mam powiedzieć? Ja... Byłoby łatwiej, gdyby się już nie obudziła. Co mam zrobić? Już nie daję rady. Nie mogę. Przestań. Jestem śmieciem. Nie rozumiesz? Wszyscy jesteśmy. Wcale nie. To, że twoje małżeństwo wydaje się być beznadziejne, nie oznacza, że takie jest. Jest wiele zagadek. Kobiety są jedną z nich. Mogłeś pójść do paki, albo Denise potrąciłoby auto. To mogłoby naprawić wasz związek, zbliżyć was. Jeśli straciłbyś dom i mieszkał na ulicy, może doznałbyś objawienia religijnego. Na ulicach jest mnóstwo ciekawych ludzi. Zmieniłbyś dietę i schudł, jak Gandhi. Mógłbyś zostać wielkim prorokiem, albo czymś. Możesz już iść.
Jestem z tobą. Masz trudny moment. Jeśli Diane zacznie brać leki, nadal będziesz chorował, żeby spłacić dom. Będziesz wykończony i nic nie dasz swojej rodzinie. To co teraz? Przestań zgrywać Zbawiciela. To nie działa. Zabija związki. Co mam zrobić? Odpuść. Żeby uratować małżeństwo, muszę nauczyć się odpuszczać? Wszystko? Dobry pomysł. Jak to zrobić? Idziesz szukać Diane? Nie, idę do toalety. Tom, włożysz podstawkę pod kubek? Zostawisz ślad. Chcecie coś powiedzieć? Chcę cię przeprosić za nasze dzisiejsze zachowanie. Złamaliśmy manifest męskiego klanu. Mogę zapytać o coś Karla? Wcześniej mówiłeś, że musisz coś zbadać. Co to było? Często posądzano mnie o nieszczerość, że nie pokazuję prawdziwych uczuć. Chcę, żebyście zobaczyli prawdziwego mnie. Zobaczcie, kim jestem. Przed tym, co nadejdzie. Co robisz? Usuwam powłokę. Możesz to zrobić gdzieś indziej? Moja córka może wrócić wcześniej i zobaczyć coś, czego nie chce. Co to ma na celu? Zdzieram warstwy powłoki ochronnej. Zdejmiesz wszystko? Chodzi o szacunek. Myślisz, że jak się rozbierzesz, to spojrzymy na ciebie inaczej? Z szacunkiem? Ubieraj się. Muszę to zrobić. To nie męska inicjacja, to tak nie działa. Czego się boicie? Nie boimy się. Dlaczego nie mogę być nagi? Rozbieranie się nie przywróci ci życia. Pogadajmy jak dwaj uzależnieni. Zaprzeczasz. Jesteś uzależniony od ryzyka i iluzji łatwego wyjścia. Wiesz, kim naprawdę jesteś? Kimś, kto nie wziął nigdy odpowiedzialności za głupie wybryki.
Nie rozwinąłeś biznesu. Skakałeś od jednej transakcji do drugiej, a żadna nie wypaliła. Nie byłeś szczery z ludźmi, których ponoć kochasz, aż w końcu mieli dość. Obstawiam, że chciałbyś nas teraz zabić. Nie. Chcę się rozebrać. Proszę, nie. Pokazanie swojego przyrodzenia nic nie zmieni. Nie będziesz się szanował. Może zmieni. Christine już nie ogląda jego penisa. Jeśli najbliżsi przyjaciele go zobaczą, dadzą znać, że nadal tam jest. To nie tego chcemy się dowiedzieć, gdy próbujemy przejąć władzę nad światem? Chcemy wiedzieć, czy nadal mamy fiuty. Jeśli chce nam go pokazać, pozwólcie mu. Jeśli jego ptak nie będzie warty oglądania, odwróćcie wzrok. Co? Jesteście grupą białych chłopaczków ześwirowanych na punkcie swoich pitos. Czego? Penisów. Chcecie sobie przypomnieć, że jesteście prawdziwymi facetami, ale tylko gadacie. Jak się dowiedzieć, że jesteś mężczyzną? Mieszkasz w dzielnicy, gdzie strach wracać po nocy. Spędzasz pół roku w Iraku, szukając martwych ciał bez głów. Wracasz do świata, lądujesz w szpitalu, gdzie powstrzymujesz psychopatów przed zabijaniem się nawzajem. Mamy się licytować? Byłem dzieciakiem podczas wojny Iranu z Irakiem. Nosiłem jedzenie i zaopatrzenie żołnierzom, a pociski latały mi nad głową. Nie twierdzę, że zagrożenie czynicie męskim, tylko że musisz znać swoje ciało. To jest energia, która musi mieć ujście. Nie można tylko gadać, trzeba coś zrobić. Trzeba się spocić, a wy tylko gadacie. Nie wiem, jak zaspokajacie swoje kobiety, chyba że używacie ust. Umiecie z nich korzystać. Boisz się zobaczyć mojego członka? Odpowiedz później. Karl, usiądź. Eddie, co czujesz w związku z posiadaniem dziecka? Już mówiłem, okej. Sądzę, że jesteś przerażony. Podekscytowany, ale nie przerażony. Nie wierzę ci. Nie obchodzi mnie to. Wyczuwam wrogość? Mnóstwo. Po co tu jesteś? Bardzo arogancko mówiłeś, że nie wiemy, jak to jest być mężczyzną. Byłeś na wojnie i dorastałeś w slumsach. Chcesz za to nagrodę? Kim ty jesteś? Chcę wiedzieć, co naprawdę czujesz. Jak się czuję? Wyrolowany. To nie było w planach. Robię teraz coś swojego. Nawet nie mieszkamy razem, nie przeszkadzało jej to. Teraz nie wiem. Nie chcę, żeby ten dzieciak dorastał bez ojca obok. Nie wiem, czy to dla mnie. Możesz mieszkać osobno i nadal być ojcem. Pomagać w wychowaniu. Tak jej powiedziałem. Jak zareagowała? Zaczęła płakać. Chcesz być tatą na pół etatu? Jak twój ojciec? Na którego czekałeś przy oknie, nasłuchując jego auta? Niepewny, czy będzie pijany albo pobije twoją matkę? Mówisz sobie, że nie jesteś taki jak on. Jestem zupełnie innym człowiekiem. Jesteś? Cierpisz na ten sam macho kompleks. Widzieliśmy to chwilę temu, jak nas pouczałeś. To przerażające, gdy dowiadujemy się, że możemy być jak nasi ojcowie. Nie prosiłem cię o zdanie.
Ale twardziel. Nie potrzebuję rad od niedorozwiniętych samców jak wy. Wasze jaja nigdy nie zstąpiły. Ty je odciąłeś, gdy zostałeś mamą, a ty je oddałeś, gdy żona wywaliła cię z chaty. Chryste. Muszę coś uściślić. Wszyscy do pewnego stopnia mamy niezstąpione jądra. Ale nie upoważnia cię to do bycia dupkiem. To strefa wolna od dupków. Nie twierdzę, że mamy milczeć, ale można coś powiedzieć z szacunkiem. Przepraszam. Przerwa. Muszę siku. 5 minut. O co chodzi z majtkami? Lubię fiolet. Nie chodzi o kolor. To damskie majtki. Nic nie trzyma ci jaj. Powinniśmy pogadać o czymś innym. W imieniu klanu przepraszam za twoją córkę. Może gdybyś co? Odnośnie bielizny. To strata czasu. Skupmy się na tym, że dwaj bracia byli wobec siebie agresywni, a jeden potrzebujący leków rzucił się na ulicę, by popełnić samobójstwo. Wolę temat bielizny. Nie musimy teraz tego poruszać. Czekaj. To wszystko? Zero dyskusji? Cisza? Kto chce rozmawiać o majtkach? Tom śpieszy się do domu, a wraca ze mną. W porządku. Jestem ciekawy. Nosisz je? Tak. Czasem w dzień, żeby trochę namieszać. Namieszać? Raczej coś obudzić. Siebie obudzić. Próbuję postawić się nałogom. Chcę, żeby coś tam się działo, żebym mógł to kontrolować. Nosisz majtki bez krocza, żeby ci stanął, żebyś mógł go kontrolować?
Twoja żona wie o tym? Nie. Czyli to sekret. Po tych wszystkich programach i spotkaniach nadal je masz. Jesteś zakłamany. Siedzisz tu i mówisz, że musimy być szczerzy, że klan opiera się na zaufaniu. Nie jest szczery, nie ufam mu. Jesteś kłamcą i hipokrytą. Zdradziłeś nas. Zdradził? A najbardziej Larego. O czym ty mówisz? On wie, o czym mówię. Nie wiem, ale możesz kontynuować. Może masz tyle sekretów, że sam się w tym gubisz. Szczególnie jak dotyczy córki przyjaciela. Słucham? Larry, zapytaj kiedyś Oliwii, co się stało na imprezie. Nie wiem, do czego zmierzasz, ale lepiej uważaj. Widziałem. Co widziałeś? Jak zabierasz Oliwię do pokoju i zamykasz drzwi. Byliście tam prawie godzinę. Tak. Ma 19 lat. Jej matka oszalała. Nie mogę jej już kontrolować. Co jest z tobą nie tak? O czym ty mówisz? Myślisz, że tknąłbym twoją córkę? Naprawdę myślisz, żebym to zrobił? Wszyscy oszaleliście. Widziałem ją, jak dorastała. Jeśli sądzicie, że byłbym do tego zdolny, to was nie znam, a wy mnie. Dlaczego wyszedłeś z imprezy? Mówiłem wam. Było mi głupio z powodu Cindy. Wcale nie. Zaprzeczasz, że zamknąłeś się z nią w pokoju? Nie. Chciała pogadać na osobności. Za dużo wypiła. Flirtowała ze mną. Pomyślałem, że to słodkie. A potem zrozumiałem, że jednak nie. Nie powinienem być z nią w tym pokoju. Czy zostałem sprowokowany? Oczywiście, to piękna dziewczyna, a ja jestem uzależniony. Szminka, damskie perfumy, dźwięk szpilek, to wszystko na mnie działa. Ale ja nie działam już w uzależnieniu. Co jest z wami? Nie miałem erekcji od 2 lat. Twoja córka cierpi. Matka ma problemy psychiczne, a ojciec się poddał. Rozmawiałem z nią, uspokajałem. Spróbuj czasem.
Nie miałeś wzwodu od 2 lat? Od nie wiem ilu lat obchodziłem się z Cindy jak z jajkiem i wszystko tam na dole jakby zasnęło. Cała krzywda i nieufność odbiły się na mnie. Nie spaliście ze sobą od 2 lat? Nie chce mi stanąć. Po to ta bielizna. Mam martwego fiuta. Nie mógłbym mieć romansu, nawet gdybym chciał. Byłeś u lekarza? Tak. Leki nie działają. Fizycznie wszystko jest okej. To jakbym sam nie pozwalał sobie na wzwód. Kara za łajdactwo. Wmawiasz to sobie. Nie sądzę. Całe życie robiłem, co chciałem. Ignorowałem potrzeby innych. Gdy żona zabierała naszego syna do lekarza od epilepsji, ja pieprzyłem swoją asystentkę. Bardzo ją skrzywdziłem. W ostatnich latach nawet były momenty, w których chciała się ze mną kochać. Ale ja nie mogłem. To było głębokie wyznanie. Ale dlaczego mamy ci ufać? Uciekłeś z imprezy jak wystraszony konecho. Przeleciałeś córkę Larego. Nie, tak, nie. Kłamca. Coś się wydarzyło, wybiegła stamtąd we łzach, a ty wyszedłeś bez słowa. Była smutna, bo polowałeś na nią. Pieprzysz. Co zrobiłeś? Nic. Co zrobiłeś? Już ci nie wierzymy. Jedyną prawdą było to, że twoje słowo nic nie znaczy dla twojej rodziny. Dla nas już też. Mówisz, że nosisz koronki, bo chcesz wzwodu, żeby się go pozbyć. Potem, że nie możesz go mieć. Pieprzysz nam o znaczeniu zaufania, a sam wciskasz kit. Nie powinieneś być już w naszym klanie. Co tam się stało? Już wam mówiłem. Jeżeli Eddie ma rację, ja też nie chcę cię w naszym klanie. Spaprałeś sprawę. Chcę ci uwierzyć, ale coś ukrywasz. Larry, co powiedziała ci Olivia? Nic. Nie wróciła do domu. Przyjaciel ją odebrał. Jak śmiecie? Grozicie wydaleniem z klanu, który sam założyłem? To bzdura. Oceniacie mnie? Jesteś dorosły, a przeraża cię ojcostwo. Gadasz o wielkich transakcjach, a kradniesz od żony i jej rodziny. Pragniesz bliskości, a podważasz małżeństwo przyjaciela. Jesteście hipokrytami. Nie macie prawa mnie oceniać.
To dotyczy córki twojego przyjaciela. Powiesz nam prawdę, albo nie możesz tu zostać. Była bardzo smutna. Z powodu matki i swojego życia. Pocałowała mnie. A ja się nie oparłem. Wiem, że to było złe. Ale tego nie przerwałem. Nie chciałem przerywać. Wirowało mi w głowie. Nie wiedziałem, co robić. Zawstydziła się i uciekła. I ja też. Przepraszam. To już się nie powtórzy. Ty draniu, kłamco, jesteś zwierzęciem, chory po paprańcu. Tak, masz rację. Jestem zwierzęciem. Skróć moje cierpienie. Boże, pomóż mi. Skrzywdziłem żonę, rodzinę i przyjaciół. Chcę umrzeć. Przestań. Uspokój się. Wystarczy. Przewróćcie go. Trzymaj mu nogi. Michael, wystarczy. Oddychaj. Już dobrze, odpuść. Będzie dobrze. Odpuść.
Przepraszam. Przepraszam. Odpuść. Raz wziąłem pejotl i też się tak miotałem, żeby pozbyć się gazów. To był dobry pomysł, bo zamierzałem wejść do szałasu potu. Podnieśmy go. Już jest dobrze. Tom, podaj krzesło. Tak, kochanie? Jasne. Brokuły. Już późno. Po 12:00. Karl, mam nadzieję, że wszystko ci się ułoży. W międzyczasie możesz mi pomóc w restauracji. Nie zapłacę dużo, ale zgadzam się. Tylko się nie rozbieraj. Gdzie następne spotkanie? Napiszę wam. Tom, będziesz? Będę.
Gdzie jesteś? Zostań tam, już jadę. Pójdziemy na lody? To Diane. Jest w parku. Karmi kaczki. Idź. My posprzątamy. Tekst polski Joanna Górska. Czytał Maciej Więckowski.